Siemano, z tej strony Spox 2, a tutaj Xbox One S. Kolejna konsola, która nie działa. Co jest grane? Ponoć wyłącza się po 1 sekundzie. A co i jak? Sprawdźmy. Zobaczmy, czy to jest faktycznie tak, jak klient podał. Ona ponoć z dnia na dzień przestała się włączać, więc zasilanie samo podpinam i razem z Wami sprawdzę, czy to prawda. Poczekajmy chwilę, bo wiadomo, w Xboxach One S dochodzi do tego samotestowania, więc po podłączeniu zasilania czekamy te 15 sekund cierpliwie, no i odpalamy i zobaczymy. O! Jeszcze raz. Słyszeliście? Takie pik i koniec. Odcięło ją. Nawet nie ma pełnego dźwięku, więc musi być jakiś inny rodzaj zwarcia. Rozbieramy, ej. Fajnie się to zachowuje. Już mi się to podoba. I co? Plomba jest. Jest plomba. Hurray. Nie ma to jak Xbox, w którym jest oryginalna plomba. Także super. Teraz co? Rozbieramy. Jesteście ze mną? Jesteście, nie? Dzisiaj troszeczkę ciemniej ta scena będzie wyglądała, ale z racji, że konsola nie rozbierana, to będzie ciężej ją, słuchajcie, rozebrać. I to nawet nie ma co. Trochę ciemno dzisiaj jest na tym ujęciu. Ale może zaraz trochę więcej światła damy. Tak, niewątpliwie konsola, która nie była wcześniej grzebana, idzie o wiele ciężej. Ło! Ta jest jakaś toporna. Naprawdę. Taka jedna z gorszych, bym powiedział. Ale cóż. Trzeba walczyć, nie? No, come on. Te zapadki to... Kto to wymyślił? I tutaj... Zresztą zaczniemy od tej strony. Zawsze najgorszy jest ten moment, kiedy trzeba ściągnąć ten róg, więc lepiej tam podsadzić coś i całość podważyć. Pyk. Mamy dolną budowę. Teraz wkrętak i lecimy po kolei, bo nie wiem, czy będzie jakiś zwarty kondensator, czy jak, bo dosyć niecodziennie się zachowała ta konsola, więc wykręcę wszystkie śruby i zobaczymy. Aczkolwiek powiem Wam tak, przy takim zachowaniu może być oczywiście co? Może być zalana płyta główna. Mam nadzieję, że nie jest, ale sprawdzimy. Z zalanymi konsolami to ogólnie jest tak, że my często pytamy klientów, czy sprzęt nie stał, nie wiem, w kuchni, w salonie, ktoś pił wodę, czy co innego, może chlapnęło. Prawie że 90% klientów zawsze twierdząco mówi nie, nie ma takiej opcji, żeby było jakiekolwiek zalanie. I tak ogólnie 90% z tych osób ma, można powiedzieć, w 90% rację. Ale zawsze te 10% z ankietowanych odpowiedziało. Nie znało stanu faktycznego, nie? Ktoś zalał, ja nie mówię, że klient, ale po prostu ktoś zalał sprzęt i później ten sprzęt nie chce gadać. Pamiętam, jak w Xboxach 360 na przednim panelu palił się jeden kondensator. On właśnie odpowiadał za takie piknięcie. Więc tutaj wątpliwa sprawa, żeby to było to. No ale kto wie. Ło, ale dokręcony moduł, powiem Wam. Strasznie wkręcony. Aż się płytka trochę nagięła. Musimy trochę rozjaśnić. Daj mu trochę ISO i będzie ładniej. Te śruby mamy usunięte, blachę zabieramy. No a konsola sama w sobie wygląda nad wyraz dobrze. Tu nie można powiedzieć, że coś jest nie halo, więc wygląda dobrze. Ale dlaczego nie działa? Zaraz się dowiemy. Zaraz odkryjemy tą tajemnicę Brogue Bake. Brogue coś tam, nie? Jeszcze go odepnij, ten zasilacz. On jest zawsze problematyczny w zdemontowaniu. Takie słowo występuje, chyba takie. Napęd zabieramy. No i w sumie tutaj, na takim poziomie, możemy się wpiąć naszym zasilaczem stabilizowanym. Nasza linia jest trochę krótka, czekajcie. Kabelek jest za krótki. Niedobrze, niedobrze.
No to kładźmy go. Pyk, idziemy na termowizję i zaraz zobaczymy, czy coś się będzie grzało, czy nie. Jeszcze odpalamy naszego Corada i zasilanie dajemy cyk, on. I patrzymy, co się dzieje. Nagrzewa się most. Powiem wam, że coś on, kurde, mocno się nagrzewa. I konsola pobiera 2 ampery przy 12 V. Nie jest to wcale tak źle. Natomiast nie wiem, dlaczego to nie chce działać. Aż dziwne. Damy trochę światła. I co najlepsze, ona teoretycznie działa teraz. Zobaczcie, pobiera taki stały prąd na poziomie 2 amperów. To może jednak... Wiecie, co może być walnięte? Dawno tego nie było. W napędzie kondensator. W nim może być zjarany kondensator, który odcina konsolę. Bez kitu. To teraz tak, wyłączę sobie zasilanie. Podłączymy napęd. Tak szybko, dedukcja, nie? Wpinamy napęd i sprawdzimy, czy ta konsola będzie tak ochoczo chciała pracować. Jeszcze raz idziemy na termowizję i puszczamy zasilanie. Cyk. 1.3, 1.1, 2.0. Możliwe, że jednak nie trafiłem z taką pierwszą na ślepo diagnozą. Tak, tutaj coś mi się nie udało. Szukamy ostrości. To nie to. Słowo daje dziwny temat. Dziwny. Podepnijmy teraz przedni panel. Bo ta konsola wykonuje pracę, a wtedy ją odcinało tak od razu. Pik, chyba że faktycznie na przednim panelu coś jest nie halo. Jeszcze raz. Odpalamy zasilanie. Cyk. Pobiera 1.3. Możemy nawet... O, dobra, niech będzie. 2,2 ampera. A spróbuję włączyć z włącznika. I patrzcie. Mruga. Ej. Jest szansa, że zasilacz jest walnięty. Serio? Powiem wam, że spotkać uszkodzony zasilacz w Onesie to jest mega dziwny temat, ale spoko. Moment. Bo ta konsola pobiera 2,3 ampera, to też jest trochę dziwne, bo dysk twardy nie jest wpięty. Ta konsola nie powinna tak długo być w tym stanie. Jeszcze raz wyłączmy ją. Podłączymy Xboxowy dysk. Damy jej zaraz zasilanie HDMI znaczy się. Ciekawe, czy ona zatrybi. Takie dosyć nietuzinkowe podejście dzisiaj mam do tego wszystkiego. Próbujemy, no nic. Zasilanie, come on, Spox. Let's rock. Dysk wpięty, napęd wpięty. Jedyne, co nie jest wpięte, to boczna płytka z modułem, który gdzieś położyłem, pewnie jest pod konsolą. Nie. A, jest wkręcony, nie wyciągnąłem go. Ciężko byłoby znaleźć coś, co jest wkręcone. Ale nic, spróbujmy odpalić. 3, 2, 1, go. Świeci. Serio? To jest zasilacz? Naprawdę? Zaraz zobaczymy, czy obraz będzie na monitorze. Poczekajcie, poprzesuwam. No, come on. Monitor wzbudza się. To chyba to. Słuchajcie. Aż nie wierzę. To jest prawie że niespotykane. Myślę, że ona da obraz, tylko wczytuje teraz bardzo, bardzo powoli. Co? Główne menu, interfejs. Także... O, jest płyta w napędzie. Słyszę, jak rozkręca płytę. Wy pewnie też słyszycie. Tylko jeszcze niech się pojawi obraz. Czekamy. Jest! Włączyć zaawansowane funkcje wideo. Dzisiejsza naprawa
to nawet nie będzie można nazwać tego naprawą. Jeszcze dla wszelkiej pewności wyłączymy konsolę, podepnę ten zasilacz oryginalny i sprawdzę, czy faktycznie tak jest. A, tu jest pad. W przypadku Xboxów i ich zasilaczy to od razu Wam mówię, my nie bawimy się w naprawę tych komponentów, bo nowy zasilacz kosztuje bodajże 150 zł, więc ja wolę kupić nowy, fabrycznie nowy, z gwarancją 12-miesięczną, wymieniamy i spoko, bo szkoda tracić życie na naprawę tych komponentów, a nie wiadomo, czy w nim siadły kondensatory, bo żeby bezpiecznik siadł, mało realne, prędzej kondensatory straciły parametry, a czy coś jeszcze? Nie wiem, ale obraz jest, tak. Dziwne. Słowo daje. Wyłączymy konsolę. Dzisiaj będzie chyba najkrótszy materiał na kanale. Nagrywam aż 11 minut, a to już diagnoza postawiona, czyli zasilacz. Ale jeszcze spróbujemy włożyć go do konsoli, uruchomić ją. To niech ona się włączy. Come on. Pyk. I zamykaj. Wyłącz kontroler. Nie to. Jak zwykle pomyłka. Wyłącz. Jak uruchomić ponownie? Dobra, wyłącz. Teraz wyłącz. Co najlepsze, ten zasilacz, on nie ma żadnych śrub. To jest zrobione jak? Jednorazowo. To jest wszystko na zatrzaski. I szczerze powiedziawszy, nie rozbierałem nigdy zasilacza z Onesa. Przynajmniej nie pamiętam kiedy. Nie pamiętam. Ok, odpinamy zasilanie z naszego Xboxa. To jest z zasilacza laboratoryjnego. Cyk. Jeszcze raz wepnijmy sobie ten oryginalny zasilacz. I sprawdzimy, czy to faktycznie zasilacz, czy nie. W sumie zasilacz nie musi być do środka wkładany. Wystarczy podpiąć kabelek. Pyk. I wpinamy. Dobra, zasilacz podpięty. Pad wibruje. Słyszycie? Tyka. Wychodzi na to, że zasilacz chyba nie ma mocy, żeby konsolę zasilić. Ej, ale dziwne. Pad. Ona co chwilę się resetuje, ta konsola. Jak bumcyk trąba. Sprawdźmy na mierniku, czy w ogóle 12 V wchodzi na płytę główną, czy jednak to zasilanie pływa. No, come on, dawaj. Według mojego miernika nic nie wchodzi, czyli coś jest nie tak. Jak zwykle. Chodź tutaj. No, zmierz to. Patrzcie. 12 i znika. Zasilacz jest schrzaniony. Ja ogólnie powiem Wam tak, że przez te wszystkie lata, co my serwisujemy konsolę, no to z sytuacji, gdzie sam z siebie siadł zasilacz, a nie jest to po burzy, no to pierwszy raz. Nie pamiętam takiej opcji, żeby zasilacz był w stanie wybudzać konsolę i patrzcie. O, teraz nawet nie wystartowała, bo brakuje żaru. No dawaj. Piknie, nawet nie zapali. No i wentylator kręci, widzicie to? On chce ją rozkręcić, nie? Tylko że mocy mu brakuje. Ale jaja. No to dobra, żeby nie było, otworzę ten zasilacz i sprawdzę, jak on wygląda w środku. Czy będzie widać, czy coś jest spalone. Nie, żebym chciał to naprawiać, bo mówię, dla mnie wyznacznikiem naprawy jest to, jakiej my udzielimy gwarancji. A w tym wypadku zawsze, ale to zawsze dążę do tego, żeby było 12 miesięcy. A jak ma być sensownie, to co tu dużo mówić. Wilk musi być syty i owca cała, dlatego zasilaczem nie bawimy się w ich naprawę. No chyba, że jest to zasilacz, nie wiem, z PS4. Ostatnio Mieciu nasz jakiś zasilacz od PS4 rozebrał, z PS4 Pro. Zasilacze jak są dostępne, to kosztują 500 zł i więcej. To są chore pieniądze. Po prostu takie prawo rynku. No i w tamtym zasilaczu powymieniał kilka elementów. No i ruszyła ta konstrukcja. No to fajnie. Natomiast ja
zasilacz kosztuje 150, to umówmy się, jest warto. Dla jednego owszem, dla mnie nie. Nawet nie wiem, jak to rozebrać. Zaraz zobaczymy. Jakieś zapadki są. Tak się patrzy, gdzie on tu jest porobiony. Nie, tu nie. Mam nadzieję, że on nie jest jakiś klejony specjalnie. O. Coś go tutaj trzyma jeszcze. Aczkolwiek do końca nie wiem. Wyłaź dziadu. O, poszło. Jak to wygląda? Nie chcę, żeby mnie pierdyknął, bo jakby nie patrzeć, kondensatory zapewne są naładowane. I trzeba uważać na to, na co się łapie. Ej, on jest wklejony tu jakoś. I to jest właśnie ten temat, nie? Za 150 zł męcz się teraz w wyciągnięciu płytki. Ona jest wklejona raczej na tego białego gluta. Tam na dole widać silikon, czy co tam to dokładnie jest. I zapewne płytka jest od dołu jeszcze dodatkowo podklejona. Zastanawiam się, jak to wyciągnąć. No wyłaź, Franco. O, już coś idzie. A jednak nie ma silikonu. Pudło. Źle pomyślałem, źle powiedziałem. Kompromitacja. Oczywiście co? Wszystko jest zasłonięte. Czy widać jakiś kondensator, który jest napuchnięty? Na ten moment nie. Czy na zasilaczu występują elementy osmolone? No, za wiele nie widać. Z tej strony, ze strony wtórnej mamy 16 V, 820 pojemność. Kondensatory źle nie wyglądają. Trafo siedzi. Cewuchy. Mostek Gretza. Co tam jeszcze jest? Za wiele Wam nie powiem, bo kurde, ten zasilacz jest mega prostą konstrukcją. Tu prawie nic nie ma. Chociaż nie, cała elektronika będzie z tej strony. To może rozlutuję to, może mnie nie walnie. Zaraz zobaczymy, jak on wygląda. Czy będzie może jakiś rezystor przyjarany. Czasami jest taka opcja, że faktycznie jakiś rezystor zakończył żywot. I może tak być, ale jaka jest szansa? Nie wiem. Jeszcze więcej gluta. I teraz robimy zoom. I czy tutaj jest coś złego? Przetwornica ogólna, która steruje całym zasilaczem, ona tak wygląda, jakby była trochę obsmolona po lewej stronie. A tak to poza tym powiem Wam, że naocznie nie widać nic złego. Możemy zrobić taki temat, że podłączymy konsolę. W sumie to sam w sobie zasilacz możemy włączyć i odpalić termowizję. Ciekawe, czy będzie coś się nagrzewało. To mówię, tylko robię po to, żeby się dowiedzieć, nie? Czy będzie coś świeciło, czy nie. I teraz tak, zasilacz już oczywiście jakieś tam napięcie poczuł. Widać coś? Coś się grzeje? Ten czerwony punkt to jest jeszcze ślad mojego lutowania, więc nic tu złego nie widać. Nie. Refleksy świetlne, bo elementy odbijające światło. W takim układzie odepnę dziada i podepnijmy konsolę. Przydałoby się, wiadomo, żeby naprawiać takie zasilacze, trzeba mieć obciążenie do tego. Tak się robi w bezpieczny sposób, no ale to nie jest to nie jest mój konik, zasilacze, więc tym bardziej, że taka wartość, nie? Mam nadzieję, że mnie nie walnie. Spoks. Gdzie ten zasilacz dać, tak żeby było bezpiecznie? Dobra, jakąś szmatę dam tu trochę brudną, no ale niech będzie. O. Chodzi o to, żeby nie walnęło. No i próbujemy. Trochę kabel jest krótki. Moment. O. Podpinam zasilanie. Coś się nagrzewa na zasilaczu.
Tak. Coś się grzeje. W tym mniej więcej miejscu. O, żebyście wiedzieli, że się coś grzeje. Podjedźmy kamerą. Może się uda bardziej. I wychodzi na to, że na tym rezystorze dochodzi do obciążenia. Tak jest. Nagrzewa nam się rezystor, słuchajcie. Dlaczego? Albo on siadł, albo coś innego go obciąża. Ciężko powiedzieć co. I tak jak wspominałem, nie bawię się w te tematy. To można zrobić na takiej zasadzie, że do klienta wstawiamy nowy zasilacz, ok, dajemy gwarancję. Stary zostaje u nas, bo i tak to jest przeważnie utylizowane. A jeśli nie, to dla sportu, dla własnego, nie wiem, zapotrzebowania wymienić jeden, drugi element i sprawdzić, czy działa. I tyle. Kończę na dzisiaj. 20 minut. Jak widzicie, nawet i zasilacze się psują w Xboxie One S. Do następnego. Cześć, hej. A, pamiętajcie, łapa w górę, like i subskrybuj. Na razie, hej.